Witam po raz kolejny ze studia festiwalowego EBF Warszawa Procurement Festival. Do rozmowy kolejnej zaprosiłem pana Pawła Ciężkiego. Paweł, jakbyś mógł kilka słów o tym, co robicie, o sobie, o firmie i o tym, co robicie, zanim przejdziemy do tej części merytorycznej, gdzie poproszę ciebie o zeksplorowanie wątków, które poruszałeś w ramach swojej prezentacji. Jasne, jak najbardziej, bardzo chętnie. Dziękuję za zaproszenie. Paweł Ciężki, reprezentuję firmę Mercateo Unite. Od 9 lat jestem już związany z tą firmą. Obecnie pracuję na stanowisku Key Account Managera, także troszczę się o nasze relacje z naszymi klientami. Przeszedłem przez szereg różnych stanowisk, tak jak powiedziałem, 9 lat, także ta przygoda już długo trwa. Co robimy? Ja zawsze mam takie zdanie wytrych, a mianowicie strukturyzujemy zakupy nieustrukturyzowane. Także Pięknie brzmi, podpisuję się pod tym, bo jako konsultant podpisuję się pod tym w 100%. Fajnie, to cieszę się na takie przyjęcie. Ja bardzo lubię używać właśnie tego zdania, bo ta sprzeczność przekazu tak naprawdę pokazuje to, co robimy. Jasne. Dobrze. Jak optymalizować zakupy z wykorzystaniem systemów i procurement, i marketplace'u? Taka dla mnie mieszanka, znaczy się to jest coś normalnego, co występuje w przyrodzie, natomiast myślę, że jeszcze wiele firm się z tym nie zderzyło. Nawet mając systemy procurementowe, czy korzystając z marketplace'ów różnych, i branżowych, i szerszych, ogólnych, to myślę, że zderzają się też z taką świadomością, że gdzieś te dwa światy trzeba połączyć. Dokładnie tak. To znaczy ja tutaj może nie będę przytaczał nazw żadnych firm, ale generalna zasada jest taka, że marketplace postrzegamy jako miejsce, które egzystuje gdzieś w przestrzeni. Tak? To nie jest coś, co jest łatwe do wykorzystywania w ramach własnych rozwiązań procurementowych. I tutaj przechodząc jakby do tego, co my robimy, my jesteśmy marketplace'em, który jest zaszyty w rozwiązaniu procurementowym. Okay. Dzięki temu jesteście Państwo w stanie wykorzystać marketplace poprzez eProc, którym operujemy, podłączając go do swojego systemu i procurementowego bądź ERP, w zależności od tego, jak działacie w waszej firmie. I rozumiem, że wy dostarczacie całościowe rozwiązanie w tym momencie. Tak, to znaczy oczywiście abstrahując od tego, że jest połączone z ERP-em gdzieś pewnie w wielu punktach może być połączone i tak dalej, już nie wchodząc w detale techniczne, ale jakby to, co u was mogę kupić, to mogę kupić i razem z marketplace'em, tak jak to zrozumiałem. Dokładnie tak, bardzo dobrze zrozumiałeś. To, co my oferujemy, i teraz wrócę właśnie do tego zdania wytrychu, a mianowicie strukturyzujemy te nieustrukturyzowane, tak? Czyli przede wszystkim wykorzystanie marketplace'ów świetnie sprawdzi się w long tailu. I teraz proszę sobie wyobrazić sytuację, gdzie ten marketplace jest w waszym systemie. Także myślę, że coś kuszącego dla każdego zakupowca, który zmierzył się z problematyką long tailową, tak? Bo bardzo często te zakupy, one odpowiadają być może za małą część spendu waszych wydatków przeznaczanych na zakupy, ale w dalszym ciągu generują duże koszty procesowe, no i są po prostu problematyczne, tak? Ze względu na wielość źródeł pochodzenia takich artykułów, występowania maverick buyingu wśród użytkowników takich platform, tak? A my to wszystko jesteśmy w stanie spiąć w ramach jednego rozwiązania, które jest potrzebne w waszej. A jeżeli chodzi o ilość branż, na których operujecie, produkty w samym marketplace, to jak to wygląda? Czy jestem w stanie kompleksowo złapać, właśnie tak jak wspomniałeś, long tail? Czy są, nie wiem tego, więc proszę cię o kilka słów komentarza, jak szeroko, jeżeli chodzi o branżę i asortyment, jesteście w stanie działać? Bardzo dobre pytanie, dokładnie. My działamy w Polsce, oferujemy ponad 6 milionów artykułów na naszym marketplace, także myślę, że liczba jak najbardziej pokaźna. Każda branża, tak? Właśnie o to chodzi w naszym rozwiązaniu. Jesteśmy w stanie zapewnić dostęp do artykułów pochodzących z każdej branży, ponieważ ten long tail przez jego, można powiedzieć, pewnego rodzaju nieskończoność, długość, jest różny dla różnych firm, tak? Dlatego też czymś innym będzie long tail dla firmy produkującej auta, a czymś innym dla firmy produkującej żywność na przykład, tak? Także tutaj jak najbardziej nie zamykamy się na żadną z branż. Dostęp do platformy mają wszyscy dostawcy i bardzo chętnie i serdecznie ich zapraszamy do wykorzystywania tego ciekawego narzędzia, które pozwoli im dotrzeć do takiej grupy klientów,
do których być może bez nas nie byliby w stanie dotrzeć. Jasne. A jeżeli chodzi o sam marketplace, to może funkcjonować w waszym przypadku bez tej części procurementowej, czyli mogę w jakimś takim uproszczonym, nazwę to korporacyjnie uproszczonym, bo dla mnie i marketplace to jakby jedno i sięganie do produktów czy katalogów, bo to w zależności od modelu was to akurat jest marketplace, więc ja rozumiem, że wy przejmujecie ten ciężar Dokładnie. znalezienia dostawców, wystawienia go w odpowiedniej formule i tak dalej, nie? Jak najbardziej tak, aczkolwiek my zawsze tutaj namawiamy do wykorzystywania nas troszeczkę szerzej, tak? Spojrzenia na całość struktury waszego procesu zakupowego, ponieważ wykorzystując odpowiednie narzędzia, jesteście w stanie naprawdę zaoszczędzić do 40% kosztów związanych z procesem zakupowym, tak? I tutaj ta część procurementowa jest dla nas o tyle ważna, że ona wprowadza właśnie tak naprawdę ten ład, tak? Bo każdy może skorzystać z platformy w ramach marketplace'u, ale w dalszym ciągu będziemy musieli to zamówienie gdzieś wbić, mówiąc kolokwialnie, do naszego SAP-a, czy jakiegoś innego e-proka, na którym się poruszacie, nie wiem, Ariby i tak dalej, tak? Także my jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby się naprawdę złączyć, no i wykorzystywać to, co daje nam digitalizacja, tak? W dzisiejszym świecie i rozwiązania, które z powodzeniem funkcjonują i no, ułatwiają życie. Jakbyś tak mógł podsumować 3 najważniejsze korzyści, które można uzyskać, albo inaczej, wróćmy. Jakiś przykład klienta, który korzysta. Najlepiej z jakimiś KPI-ami. Ja wiem, że pewnie część tych KPI jest nieudostępniana publicznie. Natomiast liczyłbym na jakiś taki case, który pokaże nam korzyści, które klienci mogą czerpać z wykorzystania waszego rozwiązania. I jasne, to taki pierwszy, który przychodzi mi do głowy, mówimy o long tailu, tak? Który, tak jak powiedziałem, jest często w jakiś sposób nieskończenie długi. Użytkując nasze rozwiązanie, klienci są w stanie tak ustrukturyzować swój zakup nieustrukturyzowany w long tailu, że otrzymują bardzo dużą redukcję ilości dostawców, których muszą utrzymywać w swoim systemie. I przykład, tutaj oczywiście bez żadnych nazw, ale mogę się akurat tutaj odnieść liczbowo, a mianowicie dzięki naszemu rozwiązaniu duża firma tak naprawdę mogła zrezygnować z kilkuset dostawców, którzy byli przeznaczeni, tak naprawdę ta liczba oscylowała, no podchodziła pod 1000 spokojnie, którzy byli wprowadzeni w tym systemie, bo kiedyś coś kupili, musieli zostać wprowadzeni właśnie do swojego ERP-a bądź e-proka, tak? I teraz proszę sobie wyobrazić, jak duże oszczędności administracyjne To jest to, co ja też zawsze podkreślam, my podkreślamy, właśnie przyglądanie się temu, czasem sobie nawet nie zdajemy sprawy. My robimy też projekty optymalizacyjne, że tych dostawców są czasami tysiące. Jeżeli tego nie czyścimy danych, a to jest bardzo dobry element i motywacja do tego, żeby te dane bazowe przeczyścić, to zostajemy przy jakimkolwiek wyzwaniu związanym z update'em, z jakimś, nie wiem, zmianą przepisów prawa, my musimy tą bazę przemienić, więc tu jest zdecydowana korzyść procesowa, poza taką transakcyjną i procesową samego zamawiania, obsługi, podczas orderu i tak dalej, to jeszcze ta korzyść, jeżeli chodzi o master data, tak? Dokładnie tak, całkowicie się zgadzam, tak naprawdę mogę się tylko podpisać. Bardzo serdecznie dziękuję Ci, Pawle, za naszą rozmowę, że warto się przyjrzeć rozwiązaniom, które Unite. Dobrze mówię. Unite. Tak. Dobrze. Mercateo Unite, posługujemy się jeszcze, to może dopowiem tymi 2 nazwami. Jesteśmy w tej chwili w procesie rebrandingu, także możecie nas Państwo bardziej znać od tej starszej nazwy Mercateo. Zdążamy w kierunku Unite. Obecnie używamy 2 nazw, aby ta tranzycja była jak najbardziej płynna. Dziękuję ślicznie. Dziękuję również i gratuluję naprawdę świetnego wydarzenia. Bardzo miło tu być. Zachęcam każdego.